Dzień dobry, witam z Norwegii. W tym oto domku tutaj zapłaciłem za wejście na Via Ferratę, która jest za mną, Via Ferrata Monofossen. Z uwagi na warunki atmosferyczne pan polecił mi wejście trochę łatwiejszą trasą, czyli na lewo, ale jak zobaczył sprzęt, powiedział, że możesz iść w prawo. Natomiast jest trochę mokro i jego syn powiedział, lepiej idź w lewo, bo jest bezpieczniej. Więc pójdę w lewo, a następnym razem pójdę sobie trasą trudniejszą. Kosztuje to przy własnym sprzęcie 200 koron. Przelicznik zostawiam widzom. Natomiast z wypożyczeniem sprzętu wychodzi chyba drożej, 350 czy coś takiego. Przejdziemy przez to przejście dla krów. Tam widać taką tabliczkę i mam się udać w lewo. Około godziny i będę na górze i tam się spotkam z resztą grupy. Fajna architekturka, podoba mi się. No i tutaj płynie woda z wodospadu. Justyna w stroju maskującym znalazła wejście na ferratę. Wchodzi się tutaj. Tu jest zielony domek. Dobra, idę. Tu są wbite druty, żeby się można było złapać. Ach, tak to wygląda. No super. No to ja przodem, tak? A nie, to nie, to tego nie widziałem. To się nadzieje nie I tam jest taki biały prostokącik. Tam musimy dojść. I podobno pogoda jest całkiem niezła. I ta mrzawka, która była przed chwilą, to w ogóle jest pomijalny temat dla ludzi, którzy tutaj mieszkają na co dzień, bo to nawet nie jest określane jako deszcz. A mnie w nogi bolą, jak na niego będę patrzeć. Mnie po 14 godzinach leżenia na płytkach na lotnisku nic nie boli. Już mi nawet ból pleców przeszedł. Lecieliśmy tutaj wczoraj, można powiedzieć 14 godzin. Wyrzucono nas z samolotu, bo była awaria. No i obsługa była 12-godzinna plus 2 godziny lotu. Także gdyby nie dmuchana mata, to byłoby ciężko to przetrwać. No to słuchajcie, widzimy się na skrzyżowaniu tras i no, będę się bawił dobrze. Za godzinę jestem gdzieś tam na górze. Dobra, jest trochę ślisko momentami. Co tutaj mamy nacykane? Informacje. Jeszcze ostatnie sprawdzenia. Wszystko pozapinane. Dobra, na razie tu troszkę mokro. Tam wydaje się już bardziej sucho. I na lewo czas się wpiąć. Ekipa schodzi na dół. Jest godzina 11. No to powoli do góry. Dobra. Pierwsza przepinka. I w drogę. Skała trochę mokra. Nie jest źle. Zgrabniutkie te klamry, takie malutkie. Fajna ta traska, tu już mi się podoba. No i tam. Jeszcze się trzeba przepiąć. No jak na razie łatwiutko. No ale skoro to jest ferrata nawet dla dzieci, to nie może być trudno. Jedyna trudność to te trochę śliskie klamry. Dlatego trzeba sobie wypatrzeć też momentami jakieś, tak jak tutaj, kawałek suchej skały i można wchodzić. Zapomniałem sobie tylko przygotować jakąś wodę do popitki. To trudno, trzeba się tutaj wpiąć na sztywno.
zrobić to teraz. Ta rureczka to jest super sprawa, ale nie mówimy o camelbagu, tylko o rurce nakręconej na butelkę. Camelbagi się potrafią przedziurawić, zanim jeszcze opuszczą najbardziej znany sklep internetowy. Można ruszać dalej w drogę. Aha, jest taki numer. Przepineczka i idziemy dalej. O, tutaj suchutko, elegancko. Fajnie, moim zdaniem się ogólnie poprawia pogoda. Co prawda słońca może nie ma. Takie nieprzyjemne, jasne światło, jak widać, przesączające się przez mgłę. No ale już można bez okularów. Momentami dość długie odcinki tych tych lin. Tutaj można iść właśnie w prawo. To jest ten szlak, który młody mi odradził. Mam iść w lewo. No dobra, no to pójdę w lewo. Nie jest to nigdy dobry kierunek, ale okej. No kawałek przebytej drogi. Do rozstajów zajęło mi to 10 minut i to jeszcze z nagrywaniem materiałów, zdjęciami, więc luz. Aha. Normalnie miejscówka na foteczki. To się trzeba przypiąć na sztywno. No. Okej. Ale fajowo. W tamtym domku jest pan, który obsługuje tą feratę. O, półeczka do selfie. Wiadomo, z widoczkiem. I ruszam dalej. O, są takie fragmenty momentami. To jest bardzo proste, jak się nie filmuje. Po prostu się idzie i... O, tak jak na przykład tu. I cyk. Długie odcinki tej liny, nie? O, tam do góry. Pionowo. No tak ogólnie to w tym momencie to jest tak, jak ktoś wchodził na Triglav. Taki właśnie lasek, woda i co jakiś czas jest ubezpieczenie liną. Właściwie można powiedzieć, że w zupełności niepotrzebne, ale może niektórym dodaje adrenaliny. No tutaj to się przydaje, bo jest ślisko. Ok, teraz tak, dla zwiększenia dramaturgii zbliżę się do skały i pokażę, jak jest pionowo. Tak naprawdę to jest trochę pionowo, no ale do przejścia przecież. Nie, tu będzie przepinka i cyk. Dobra, nie ma co czekać. Trzeba się poprzepinać w drogę, nie? Troszkę bokiem. O. Tutaj jest adrenalinka. Zaczęło się robić fajnie. Pozdrowienia dla Szymona i tym razem powiem, że szkoda, że Cię tu nie ma. Podejrzewam, żeby Ci się podobało.
No momentami troszkę mało miejsca. Fajnie, taka pierwsza półka, ile tu jest? Z 10 metrów do góry może na tym podejściu. Można sobie odpocząć. A tutaj jest małe utrudnienie. Chciałem powiedzieć, że brakuje szczebla, ale to przecież nie o to chodzi. Jest wszystko ok. Kurde, przepinka za przepinką. O, słońce wychodzi. Normalnie dobrze ludzie pisali w internecie, że zeszły rok to było zagrożenie pożarowe o tej porze. Nie wolno było palić grilli, a w tym roku pogoda się zmienia 20 razy w ciągu dnia. I zdaje się, że to prawda. Już był deszcz, słońce, mgła, a jechaliśmy tu tylko godzinę. No tu, jak na to pionowe wejście, jest trochę przepinek. Dobrze. W razie odpadnięcia są krótkie odcinki, w których się leci. Widzę tutaj przede mną półeczka, więc będzie można sobie zjeść norweskiego batona, w jakiego zaopatrzyła mnie Barbara. Dziękuję bardzo. Podobno bez tego się nie wychodzi na wycieczki. Dobra, zobaczmy tego batona. Podobno ten, bez tego się nie wychodzi. No to będzie kwik. No a tu jak po schodach. No powiem tak. Tatrzańska kotlina, no to wiadomo, to była rozgrzewka. Pierwsza w życiu ferata. Triglav, no to właściwie taka ferata, że można byłoby się tam nie zapinać i się idzie. Natomiast tu klimacik jest fajny. No i myślę, że to jest dobre na początek. Nie no, nawet jeżeli to wszystko jest mokre, to muszę powiedzieć, że wchodzi się bardzo fajnie. Bo te co bardziej strome odcinki, te pionowe, wbrew pozorom są bardziej suche niż te, które idą bardziej poziomo. Półka skalna. O, tam, tylko że trochę bardziej w dół zaczynałem. Jestem tutaj ile? 38 minut. Cały ten kawałek mokry. Tak jak mówię, na pionowych odcinkach jest spoko, jest sucho, a tutaj mocno wpływa. Co, czyżby już się zbliżał do końca? Ogólnie muszę powiedzieć, że bardzo w porządku. Nie jest to faktycznie jakiś wielki poziom trudności dla nie wiadomo kogo. Kątami można się troszkę ponudzić. Warto, fajnie. Fajna sprawa. No i dobra, zbliżam się do jakiegoś wypłaszczenia tutaj. Nie wiem, czy to już koniec? Czy jeszcze nie? No jakby koniec. Mam jakieś na czerwono pomalowana brzuska. Ostatnia. O, kurde, jakie błoto. No tak. Koniec. No to się odpinam. Czas 45 minut. Równo. Ciekawi mnie poziom trudności, jeśli się idzie tam. Bo to jak widać jest dużo dłuższa trasa i bardziej stroma. Króciutko, błotniście, po kamieniach. O, szlak zaznaczają chyba tak jak na Słowenii. Czerwona kreska i tyle. Co, w lewo? W lewo, czerwony krzaczek. Tam następny. Normalnie jak się staje, to aż woda potrafi tryskać spod buta. Trochę teraz takim lasem. Ten klimacik tutaj to jest jak z jakiejś, nie wiem, prehistorii, tak się czuję. A proszę, a tutaj ślady ognia. O, i zaliczyłem glebę właśnie, bo jest całkiem sporo błota. Nawet słyszę jakieś głosy. Nie są to potępieńcze jęki. Podejrzewam, że to mogą być moi towarzysze. Halo, halo. Widzę wodospad. Hej, o, widzę was, dobra, no.
tam jest ogólnie szlak, ogrodzenie, a tam są moi towarzysze, więc ja to idę do nich. Tam jest wodospad, tam jest szlak. Dobra, nie jest pod prądem, nie upiekę sobie na biału. I proszę bardzo, w ten sposób magicznie znalazłem się po drugiej stronie ogrodzenia, nie łamiąc żadnych norweskich przepisów bezpieczeństwa. Wow, łańcuchy jak w Tatrach. Co tam, jak tam? A fajnie było. Krótko trochę, ale fajnie.